Cześć! Właśnie stałeś się szczęśliwym posiadaczem kotła elektrycznego firmy Elter z automatyką zaawansowaną. W tym filmie powiemy sobie, w jaki sposób montować kocioł wraz z całym dodatkowym asortymentem oraz prześledzimy wszystkie funkcje dostępne z panelu sterowania kotła. Zapraszam! Po rozpakowaniu kotła upewnij się, że obudowa ani pozostałe elementy nie zostały uszkodzone podczas transportu. Następnie zapoznaj się z instrukcją obsługi, która dołączona jest do każdego kotła. Pamiętaj, że na ostatniej stronie instrukcji znajduje się karta gwarancyjna, która musi zostać podbita przez elektryka, który instalował kocioł. Wszystkie kotły elektryczne, poza wolno stojącym modelem marszałek, są urządzeniami wiszącymi, które po zdjęciu metalowej obudowy powinny zostać zawieszone na ścianie. Kotły elektryczne należy podłączyć do instalacji za pomocą śrubunków o rozmiarze zawartym w instrukcji, zgodnie z kierunkiem przepływu wody. Instalację grzewczą należy przepłukać przed uruchomieniem urządzenia i napełnić układ wodą lub płynem niezamarzającym. Pamiętamy o wyłączeniu zasilania głównego. Kotły fabrycznie przygotowane są do pracy na 400 V. Kotły do 9 kW mogą pracować pod napięciem 230 V. W tym celu łączymy ze sobą na listwie przyłączeniowej kotła linie L1, L2 i L3. Minimalny przepływ wody wynosi 2,5 mm². Przewód neutralny i ochronny podłączamy zgodnie z opisem. Dla uniknięcia przegrzania grzałek zwora w kotle jest fabrycznie rozłączona. Przewód z czujnikiem do zasobnika oraz kod aktywacyjny. Do prawidłowej współpracy z pakietem wymagany jest dodatkowy zasobnik z wężownicą o minimalnej mocy 12 kW. Pamiętaj, że elektrozabór należy zamontować zgodnie z zaleceniami producenta. Przewody elektrozaworu oraz czujnika montujemy w odpowiednich gniazdach zgodnie z instrukcją obsługi. Fabryczne czujniki sterowania pokojowego i pogodowego umieszczamy w odpowiednich dla nich gniazdach z ikoną domku dla sterowania pokojowego i z ikoną okna dla sterowania pogodowego. Czujniki sterowania pokojowego i pogodowego innej firmy należy umieścić w kostce zwory w odpowiadających im miejscach, a następnie umieścić kostkę z powrotem. Aby uniknąć dublowania się czujników, zalecamy w takim przypadku odłączyć czujniki fabryczne. Przy zamówieniu sterowania radiowego w pakiecie powinniśmy otrzymać czujnik pokojowy, pogodowy lub oba przy pełnym pakiecie, płytkę sterującą, antenę oraz instrukcję, w której znajdziemy szczegóły montażu. Moduł odbiornika wpinamy w odpowiednie gniazdo z łączem anteny do dołu. Zapalenie się zielonej diody informuje o prawidłowym podłączeniu. Następnie należy podłączyć antenę do modułu. W czujnikach umieszczamy odpowiednie baterie i programujemy je zgodnie z instrukcją. Następnie montujemy je w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. W przypadku zamówienia modułu do aplikacji mobilnej w pakiecie otrzymamy płytkę modułu wraz z taśmą przyłączającą, kabel sieciowy, którym łączymy kocioł z siecią internetową oraz instrukcję obsługi, z którą należy się zapoznać przed aktywacją pakietu. Płytkę modułu oraz przewód taśmowy należy podłączyć w sposób zgodny z instrukcją. Po podłączeniu na wyświetlaczu kotła powinna pojawić się odpowiednia ikona. W innym przypadku, w pierwszej kolejności prosimy ponownie podłączyć taśmę przyłączeniową, obracając wtyczkę taśmy o 180 stopni. Następnie do płytki podłączamy kabel sieciowy. Naklejkę z kodem aktywacyjnym polecamy umieścić na obudowie. Jeżeli kocioł został zamówiony z modułem do aplikacji mobilnej, moduł będzie fabrycznie umieszczony w prawym gnieździe. Po sprawdzeniu wszystkich podłączeń hydraulicznych możemy napełnić kocioł i instalację CO wodą. Optymalne ciśnienie wody w kotle na wodzie zimnej wynosi 1,5 bara. Podłączenie elektryczne kotła wykonuje osoba posiadająca uprawnienia elektryczne.
Elektryk na podstawie danych technicznych zawartych w instrukcji dobiera przekrój przewodu zasilającego kocioł oraz wartość zabezpieczeń. Przed uruchomieniem kotła upewni się, że w instalacji jest woda poprzez sprawdzenie wskaźnika na manometrze. Jeżeli układ CO jest szczelny i przewód zasilający jest podłączony do kotła, włączamy zasilanie główne. Po prawidłowym montażu elektrycznym i hydraulicznym kotła możemy włączyć zasilanie. Obok przycisku zasilania pojawi się czerwona dioda oznaczająca, że kocioł jest w stanie czuwania. Jest to rekomendowany stan poza sezonem grzewczym. Aby uruchomić kocioł, przez 5 sekund wciskamy przycisk zasilania. Za pomocą strzałek góra-dół wybieramy jeden z dostępnych języków i zatwierdzamy wybór strzałką w lewo. Następnie na wyświetlaczu pojawia się napis Odpowietrzanie. Pasek postępu odmierza 5 minut czasu potrzebnego na przeprowadzenie czynności odpowietrzania kotła, pomp oraz całego układu CO. Funkcji tej nie można pominąć. Podczas procesu załączona zostaje pompa CO oraz dodatkowa pompa CWU dla kotła warszałek. Nie ma wówczas możliwości załączania grzałek. Czas 5 minut powinien być odpowiedni na dokładne odpowietrzenie kotła, pompy i układu CO. Gdyby jednak tak nie było, całą procedurę należy powtórzyć, podobnie wyłączając i włączając kocioł elektryczny. Nastawa temperatury CO i CWU. Do funkcji wchodzimy z ekranu startowego, przyciskając strzałkę w lewo. Używając strzałek góra-dół wybieramy temperaturę CO lub CWU. Przyciskając kwadrat wchodzimy w ustawienia wybranej temperatury. Następnie używając strzałek w górę-dół zwiększamy lub zmniejszamy wartość parametrów. Temperatury zostają zapamiętane po wciśnięciu przycisku zasilania. Nastawa krzywej pogodowej. Do funkcji wchodzimy z ekranu startowego, przyciskając strzałkę w prawo. Używając strzałek góra-dół wybieramy krzywą pogodową od 0 do 10. Krzywe działają od 15 stopni Celsjusza w dół. Aby funkcjonowały prawidłowo, należy ustawić temperaturę centralnego ogrzewania, np. 30 stopni Celsjusza, i wybrać numer krzywej, przy czym 0 oznacza brak korekty pogodowej. W standardowym trybie pracy kocioł utrzymuje temperaturę CO ustawioną w menu, powiększoną o wartość korekty zgodnie z tabelą z instrukcji. Ustawienie mocy maksymalnej. Na ekranie startowym przyciskamy kwadrat i wchodzimy w ustawienia. Wybieramy moc i po raz kolejny przyciskamy kwadrat. Używając strzałek góra-dół zmieniamy moc kotła w zakresie 33, 67 lub 100%. Zadana moc zostaje zapamiętana po wciśnięciu przycisku zasilania. Ustawianie sekcji. Na ekranie startowym przyciskamy kwadrat i wchodzimy w ustawienia. Wybieramy sekcję i po raz kolejny przyciskamy kwadrat. Używając strzałek góra-dół przełączamy pomiędzy CO i CWU, jeśli kocioł posiada takie funkcje. Przyciskając kwadrat wchodzimy do wybranej sekcji i używając strzałek góra-w-dół przełączamy pomiędzy trybem aktywnym ON i nieaktywnym OFF. Parametr zostaje zapamiętany po wciśnięciu przycisku zasilania. Ustawianie daty i godziny. Na ekranie startowym przyciskamy kwadrat i wchodzimy w ustawienia. Wybieramy data i godzina i po raz kolejny przyciskamy kwadrat. Używając strzałek lewo-prawo przełączamy pomiędzy godziną, datą oraz dniem tygodnia, a za pomocą strzałek góra-dół zmieniamy wartość parametrów, które zostają zapamiętane po wciśnięciu przycisku zasilania. Ustawienia PIDP. Na ekranie startowym przyciskamy kwadrat, wchodząc w ustawienia. Wybieramy PIDP i po raz kolejny przyciskamy kwadrat. Używając strzałek góra-dół zmieniamy wartość parametru, który zostaje zapamiętany po wciśnięciu przycisku zasilania. Uwaga! Jeżeli kocioł bardzo długo osiąga zadaną temperaturę, parametr ustawiamy na 4 lub 5. Przy zbyt szybkim osiąganiu temperatury wybieramy 1 lub 2. Ustawianie histerezy centralnego ogrzewania. Na ekranie startowym przyciskamy kwadrat i wchodzimy w ustawienia. Wybieramy histereza CO i po raz kolejny przyciskamy kwadrat. Używając strzałek góra-dół zmieniamy wartość parametrów z zakresu od 1 do 6, który zostaje zapamiętany po wciśnięciu przycisku zasilania. Ustawianie histerezy CWU dla kotłów z pakietem CWU lub kotła marszałek. Na ekranie startowym przyciskamy kwadrat i wchodzimy w ustawienia.
Wybieramy histereza CWU i po raz kolejny przyciskamy kwadrat. Używając strzałek góra-dół zmieniamy wartość parametru z zakresu od 1 do 6, który zostaje zapamiętany po wciśnięciu przycisku zasilania. Ustawienia fabryczne. Na ekranie startowym przyciskamy kwadrat i wchodzimy w ustawienia. Wybieramy ustawienia fabryczne i po raz kolejny przyciskamy kwadrat. Używając strzałki w lewo rezygnujemy z ustawień fabrycznych i strzałką w prawo zgadzamy się na nie. Strzałka w górę aktywuje ustawienia, a przycisk zasilania zapamiętuje wybór. Ustawienie programu pokojowego. Na ekranie startowym przyciskamy kwadrat i wchodzimy w ustawienia. Wybieramy programy POK i po raz kolejny przyciskamy kwadrat. Używając strzałek lewo-prawo przełączamy pomiędzy parametrami dni tygodnia, godziny pracy, temperatura oraz aktywność, a za pomocą strzałek góra-dół zmieniamy wartości parametrów, które zostają zapamiętane po wciśnięciu przycisku zasilania. Ustawianie programu CWU dla kotłów z pakietem CWU oraz kotła marszałek. Na ekranie startowym przyciskamy kwadrat i wchodzimy w ustawienia. Wybieramy programy CWU i po raz kolejny przyciskamy kwadrat. Używając strzałek lewo-prawo przełączamy pomiędzy parametrami dni tygodnia, godziny pracy, temperatura oraz aktywność, a za pomocą strzałek góra-dół zmieniamy wartości parametrów, które zostają zapamiętane po wciśnięciu przycisku zasilania. Ustawienia pompy cyrkulacyjnej. Na ekranie startowym przyciskamy kwadrat i wchodzimy w ustawienia. Wybieramy pompa cyrkulacyjna i po raz kolejny przyciskamy kwadrat. Używając strzałek lewo-prawo przełączamy pomiędzy parametrami dni tygodnia, godziny pracy, temperatura oraz aktywność, a za pomocą strzałek góra-dół zmieniamy wartości parametrów, które zostają zapamiętane po wciśnięciu przycisku zasilania. Kalibracja. Na ekranie startowym przyciskamy kwadrat i wchodzimy w ustawienia. Wybieramy kalibracja i po raz kolejny przyciskamy kwadrat. Używając strzałek góra-dół zmieniamy wartości parametru korekty temperatury regulatora pokojowego lub pogodowego, który zostaje zapamiętany po wciśnięciu przycisku zasilania. Internet. Na ekranie startowym przyciskamy kwadrat i wchodzimy w ustawienia. Wybieramy internet i po raz kolejny przyciskamy kwadrat. Używając strzałek góra-dół wprowadzamy identyfikator aplikacji oraz mamy możliwość zmiany kodu PIN. Dane zostają zapamiętane po wciśnięciu przycisku zasilania. Zużycie energii. Na ekranie startowym przyciskamy kwadrat i wybieramy zużycie energii, wciskając kwadrat po raz kolejny. Na ekranie pojawiają się liczniki zużycia energii przez kocioł elektryczny. Za pomocą strzałki w prawo resetujemy licznik kasowalny. Licznik kasowalny wyświetla wybraną energię w kWh od momentu rozpoczęcia pomiaru do dowolnego momentu w ramach maksymalnie 24 godzin. Po 24 godzinach licznik pracy zatrzymuje się automatycznie. Ostatnie 24 godziny. Jest to licznik wskazujący zużycie energii na przestrzeni ostatnich 24 godzin, aktualizowany w 20-minutowych odstępach czasu. Opcję Limit wybieramy wciskając strzałkę w dół. Umożliwia ona ustawienie maksymalnej ilości kWh, które zużyje kocioł, a następnie się wyłączy. Jest to element funkcjonalności PV-Ready, dzięki któremu optymalizujemy pracę instalacji fotowoltaicznej i maksymalizujemy autokonsumpcję. Sygnalizacją załączonej opcji jest pulsujące słowo Limit na ekranie głównym. Odpowietrzanie. Funkcja ta umożliwia dodatkowe odpowietrzenie całego układu CO i CWU bez wyłączania kotła. Prawidłowe odpowietrzenie układu gwarantuje poprawną pracę całej instalacji oraz znacznie zwiększenie jej żywotności. Funkcja daje możliwość dodatkowego sprawdzenia prawidłowej pracy pompy CO i CWU. Na ekranie startowym przyciskamy kwadrat i wybieramy odpowietrzanie. Przyciskając kwadrat po raz kolejny, na ekranie pojawiają się opcje CWU i CO, a za pomocą strzałek góra-dół zmieniamy wartości parametrów ON-OFF, które zostają zapamiętane po wciśnięciu przycisku zasilania. W przypadku niesprawnie działającej pompy kolory diod na pompie zmienią się z zielonych na czerwone lub żółte. W przypadku awarii pompy w pierwszej kolejności należy śrubokrętem przekręcić otwór znajdujący się pośrodku pompy. W przypadku, w którym kocioł nie wykazuje żadnej funkcji na wyświetlaczu,
w pierwszej kolejności należy odłączyć zasilanie kotła, a następnie po ściągnięciu obudowy wcisnąć czot znajdujący się u góry cylindra. To już wszystko na dziś. Wszystkie informacje dotyczące tego filmu znajdziecie w jego opisie na naszym kanale na YouTube. Zapraszamy również do odwiedzania naszej strony internetowej oraz kanału na Facebooku. Do zobaczenia i pamiętajcie, grzejemy jak kawalery.